Witam w świecie izotopii. Często dostaję od Was pytania na temat mojej małej szafy i koncepcji garderoby kapsułowej. Te pytania często się powtarzają, dlatego postanowiłam nakręcić odcinek typu Q&A, czyli taki odcinek, w którym odpowiadam na Wasze pytania. Jeśli temat małej garderoby Cię interesuje, to zapraszam na ten odcinek. Czy noszenie tych samych ubrań w kółko się nie nudzi? Odpowiedź brzmi nie, absolutnie nie. Gdybym miała nosić ten sam strój, czyli te same ubrania w tym samym zestawieniu, to byłoby to nudne. Ale w szafie kapsułowej wszystko do wszystkiego pasuje i w związku z tym można tworzyć niezliczone ilości kombinacji i o nudzie nie ma mowy. Jeśli do tego dodamy zabawę akcesoriami, dodatkami, no to naprawdę jest wielkie pole do popisu i to pobudza kreatywność, a w dodatku pomaga w dopracowaniu własnego stylu. Czy żałuję, że wyrzuciłam coś z szafy na etapie odgradzania? Odpowiedź brzmi nie. Na pewno popełniłam jakieś błędy i zbyt pochopnie się czegoś pozbyłam, ale nie żałuję tego, no bo jak się ma taki duży cel, żeby odgracić szafę, to jakieś błędy są w to wpisane, są nieuniknione i to po prostu trzeba z góry założyć i z góry zaakceptować. Takie uczucia jak strach, żal czy niepewność tylko by mnie od tego celu oddalały. Także powiem to jeszcze raz. Na pewno parę rzeczy wyrzuciłam zbyt pochopnie, ale nie żałuję tego, bo to jest cena, jaką warto zapłacić za komfort dojścia do małej szafy skrojonej na miarę i potrzeby. Czy warto stawiać sobie za cel konkretną liczbę ubrań i sztywno się jej trzymać? Ja nigdy tak nie robiłam, ale to może być jakiś pomysł do wypróbowania. Teraz aktualnie na sezon wiosenno-letni mam około 40 sztuk ubrań, nie licząc butów, bielizny i okryć wierzchnich i to mi wystarcza. Ja ogólnie stosuję taką zasadę one in, one out, czyli dopiero coś wprowadzam do szafy, kiedy coś innego z tej szafy wyjdzie. I w ogóle jak robię zakupy, coś nowego wprowadzam do szafy, to stosuję taką checklistę. Jest o tym osobny odcinek, tutaj w opisie pod filmem też go podlinkuję. Ale w ogóle myślę, że ilość ubrań będzie inna w zależności od tego, ile ról i aktywności życiowych mamy, ale o tym zaraz opowiem przy następnym pytaniu. Czy mamy osobne części szafy na ubrania do pracy, na weekend, na spotkania towarzyskie, sporty itd.? Tylko ubrania sportowe, a właściwie zestaw na narty trzymam osobno. Resztę mam razem z bielizną, ale generalnie mam na przykład takie spodnie na wycieczki piesze, które też stosuję na co dzień. Nawet czasem zakładam je do pracy, bo mają uniwersalny krój. I to samo z leginsami. Są dobre do ćwiczeń, ale też włączam je do zestawów w ubraniach codziennych. Jeśli chodzi o weekendy, pracę czy spotkania towarzyskie, to mam dokładnie ten sam zestaw ubrań, tylko inaczej je łączę ze sobą. Inne dodatki zakładam, inne buty. Na przykład do pracy częściej założę do danego zestawu marynarkę, a na weekend to będzie na przykład kurtka jeansowa i buty typu sneakersy. Czy dobrze jest do szafy wprowadzić kolory? Szafa minimalistki to raczej stonowane barwy. To zależy, czy dana osoba lubi kolory, czy nie. Ja mam kolory raczej stonowane i ubrania gładkie, bez wzorów, ale to dlatego, że takie po prostu mi się najbardziej podobają. Mam też bardzo dużo niebieskiego, bo lubię ten kolor, dobrze w nim wyglądam w różnych odcieniach. Ogólnie uważam, że łatwiej zestawiać ubrania, jeśli ma się je tylko w kilku pasujących do siebie kolorach. Ale jeżeli na przykład ktoś lubi żywe barwy i dobrze w nich wygląda, to nie powinien budować sobie garderoby kapsułowej złożonej z bieli, czerni i beżu, bo taka szafa po prostu nie przyniesie mu zadowolenia i satysfakcji.
Jak sobie radzę z pokusą spontanicznych, nieplanowanych zakupów, bo coś mnie zauroczyło? Po latach pracy nad garderobą kapsułową, ubrania, pojedyncze sztuki ubrań nie robią już na mnie takiego wrażenia jak kiedyś, więc to nie jest tak, że jakaś sukienka czy spódnica jest mnie w stanie zauroczyć. Kiedyś tak robiłam i właśnie kończyło się to wielkim miszmaszem w szafie. Teraz dana rzecz musi być nie tylko ładna sama w sobie, ale musi pasować też do planu całościowego mojej garderoby. Dlatego jak coś takiego wpadnie mi w oko, to robię sobie tego zdjęcie. W ogóle prowadzę też taką listę, taki plan garderoby. No i jak ten element po przemyśleniu, po zastanowieniu pasuje do całości, no to wtedy go kupuję, ale to nie są spontaniczne zakupy. Presja społeczna na nowe ubrania i jak sobie z tym radzić? Ja też mam takie koleżanki, które często przychodzą do pracy w nowych ubraniach, ale na mnie nie robi to wielkiego wrażenia. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że ja też mam na tyle dużo ubrań, że mogę je nosić, że mogę tego samego zestawu nie powtórzyć ani razu w danym miesiącu, a po drugie dlatego, że ja nie porównuję się do innych. To jest taki częsty nawyk myślowy, który nie jest zbyt korzystny. Ja porównuję swoje postępy do założonych przeze mnie celów. Więc jeśli moim celem, moim marzeniem jest posiadanie małej szafy kapsułowej, no to kupowanie co chwilę nowych ubrań na pewno mnie do tego celu nie zbliży. Jaki jest strój dnia, który reprezentuje mój styl? To pytanie o taki uniform, rodzaj sylwetki, jaki buduje się ubraniem. Ja do takiego uniformu wybieram spodnie o nogawce prostej lub takiej troszeczkę szerszej. Do tego gładka bluzka, najlepiej w tym samym kolorze co spodnie i koniecznie jakaś trzecia część na wierzch. Będzie to albo marynarka, albo kurteczka, albo sweter. Oczywiście rodzaj spodni i reszty będzie zależało od okazji. Mogą to być dżinsy, mogą to być chino, mogą to być bardziej eleganckie spodnie na bardziej eleganckie okazje i całość wykończona butami na płaskim obcasie, torebką typu crossbody i jakimiś delikatnymi dodatkami typu naszyjnik czy pasek. Jaka jest moja opinia o Zalando? Raz jeden kupiłam coś w tym sklepie i jest to taka bluzka z wiskozy granatowa z kapturem, a dlatego, że dokładnie takiej szukałam i tylko tam znalazłam taki idealny produkt. Ogólnie uważam, że kupowanie rzeczy online jest trudne, bo trzeba dobrze wybrać rozmiar i fason bez mierzenia. Oglądałam też taki reportaż o tym, jak odbywają się zwroty. To jest, ludzie często zamawiają po kilka sztuk różnych rozmiarów tego samego produktu od razu z zamiarem odesłania tych, które nie pasują. Także to jakoś nie bardzo się wpisuje w moją koncepcję ekologicznej mody i dlatego ja z Zalando prawie nie korzystam. I ostatnie już pytanie, jak sobie radzę z Fantasy Self? Fantasy Self to taki wyidealizowany obraz siebie tym, kim chciałabym być, gdybym miała nieograniczone możliwości. Czyli na przykład, załóżmy, pracuję w korporacji, ale chciałabym być artystką i dlatego pod wpływem tej chęci kupuję na przykład spódnice typu boho albo jakieś zwiewne sukienki. Ja po latach pracy nad sobą nauczyłam się inaczej zaspokajać moje fantasy self, czyli nie muszę tego mojego fantasy self ubierać. Jeśli odzywa się we mnie taka dusza artystki, to albo robię sobie moje kolorowanki, albo po prostu idę na wystawę malarstwa z koleżanką, z którą godzinami możemy rozmawiać o sztuce. Pojawiły się jeszcze pytania o moje okrycia wierzchnie oraz o tym, jakich błędów należy unikać na etapie budowania garderoby kapsułowej, ale to są tematy na osobne odcinki, które obiecuję już wkrótce nakręcić. Dziękuję bardzo wszystkim autorkom pytań, wspaniałych pytań. Czekam na Wasze komentarze, opinie i może na kolejne pytania. No i oczywiście, jeśli film się podobał, to poproszę o lajki, o podzielenie się tym filmikiem. To
najlepiej pomaga w rozwijaniu mojego kanału. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia za 2 tygodnie.